Często zadawane pytania, przydatne źródła i dane kontaktowe. Witamy i zapraszamy do obejrzenia wideo numer 5 w serii na temat zdrowego żywienia w przypadku cukrzycy ciążowej. W toku prezentacji omówimy niektóre często zadawane pytania, podamy przydatne źródła, gdzie można zasięgnąć dalszych informacji i przekażemy dane kontaktowe do zespołu dietetyków specjalizujących się w diecie cukrzycowej. Podajemy tu listę pytań, na które postaramy się odpowiedzieć. Można zatrzymać wideo, aby sprawdzić, jakie pytania odnoszą się do Ciebie. Ile węglowodanów powinnam spożywać? Na czym polega łączenie? Czy pomoże mi to kontrolować stężenie glukozy? Jeśli po posiłku jestem nadal głodna, czy muszę czekać co najmniej 2 godziny, zanim mogę coś zjeść? Co powinnam robić, jeśli stężenie glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku jest podwyższone? Moja glikemia na czczo jest podwyższona, ale i test po 2 godziny po wieczornym posiłku poprzedniego dnia jest normalny. Jak to jest możliwe? Moja dieta jest taka sama jak kilka tygodni temu, ale stężenie glukozy po posiłkach jest obecnie wyższe. Dlaczego tak jest i co powinnam zrobić? Co mogę jeść przy specjalnych okazjach? Doradzano mi, żeby popijać tabletki żelaza świeżym sokiem pomarańczowym. Co powinnam zrobić? Często słyszy się porady, aby tabletki żelaza przyjmować sokiem pomarańczowym. Świeży sok pomarańczowy zawiera duże ilości witaminy C, która pomaga organizmowi wchłonić żelazo pochodzące ze źródeł innych niż mięso. Świeże soki owocowe bardzo szybko się wchłaniają, co oznacza, że stężenie glukozy we krwi może wzrosnąć zbyt szybko i przekroczyć bezpieczny poziom. Zalecamy wobec tego 1 małą szklankę świeżego soku pomarańczowego dziennie, nie więcej niż 150 ml, co ograniczy jego wpływ na poziom glukozy. Najlepiej wypić sok podczas posiłku, gdyż potrawy zwalniają tempo wchłaniania soku. Można ewentualnie wybrać inne źródła witaminy C do przyjmowania z tabletkami żelaza, np. ziemniaki lub 1 porcję owoców bogatych w witaminę C, np. pomarańcza lub garść truskawek czy jeżyn. Niektóre produkty spożywcze i napoje zmniejszają tempo wchłaniania się żelaza i lepiej nie przyjmować ich w tym samym czasie, co tabletki żelaza. Ich spożycie w przedziale 2 godzin od przyjęcia żelaza wpłynie na tempo jego wchłaniania. Kilka przykładów to herbata, kawa i mleko. Czy mogę nadal przyjmować lekarstwa zawierające cukier? Nie należy odstawiać żadnych leków bez porozumienia się z lekarzem pierwszego kontaktu lub zespołem opieki zdrowotnej. Niektóre leki mogą zawierać cukier, ale jego ilość i wpływ na stężenie glukozy we krwi jest najczęściej minimalny i można je bezpiecznie przyjmować. Niektóre leki w postaci płynnej, np. syrop na kaszel czy środki na przeczyszczenie, mogą mieć dużą zawartość cukru, ale dostępne są zwykłe wersje bezcukrowe. Warto więc zapytać lekarza lub farmaceutę o radę i dodatkowe informacje na temat przepisanych leków. Czy mogę używać przypraw podczas gotowania albo podczas jedzenia? Zioła przyprawy, w tym pieprz i sól, nie zawierają węglowodanów, a więc ich stosowanie nie będzie miało wpływu na stężenie glukozy we krwi. Ale ogólnie dla zdrowia lepiej unikać zbyt dużych ilości soli w jedzeniu. Gotowe sosy ze słoika, np. pomidorowe lub śmietankowe, mogą zwiększyć stężenie glukozy we krwi, gdyż zawierają wiele węglowodanów. Nie musisz ich unikać, ale najlepiej wybierać te o niskiej zawartości cukru albo bezcukrowe, aby kontrolować glukozę, jak również te o niskiej zawartości tłuszczu i soli albo bez soli, tak ogólnie dla zdrowia. Czy powinnam się martwić, jeśli nie mogę sobie ustalić regularnego rozkładu posiłków? Regularne spożywanie posiłków to dobry sposób na zapewnienie sobie stałego źródła energii przez cały dzień. Pomaga to również zachować stabilne stężenie glukozy we krwi. Jeśli jednak trudno Ci to osiągnąć, nie jesteś odosobniona. Wahania apetytu w ciąży są dość powszechne, podobnie jak zgaga, mdłości i wymioty. Jeśli doświadczasz tych objawów, omów je z położną, lekarzem lub zespołem dietetycznym, gdyż mogą Ci doradzić, jakie leki pomogą je złagodzić. W supermarkecie natknęłam się na bezcukrowe produkty spożywcze. Czy stanowią one dobry produkt zastępczy? Czasem tak, ale zależy to od produktu. Zamiast słodzić gorące napoje czy płatki śniadaniowe cukrem, proponujemy użyć słodziku,
albo w postaci tabletek, albo proszku. A zamiast napojów gazowanych o dużej zawartości cukru, wybieraj wersje dietetyczne lub bezcukrowe. Sztuczne słodziki stosowane w takich napojach zawierają bardzo małe albo zerowe ilości kalorii i węglowodanów, co oznacza, że nie wpływają na stężenie glukozy we krwi i uważa się je za zupełnie bezpieczne produkty zastępcze. Zwykle jednak nie zalecamy bezcukrowych herbatników, słodyczy czy czekolady, ponieważ zawierają innego rodzaju sztuczne słodziki, których należy unikać. Choć nie zawierają cukru, produkty te mają jednak duże ilości tłuszczu i kalorii, co może wpłynąć na stężenie glukozy we krwi. Nadmierne ich spożycie może również mieć skutki przeczyszczające, prowadzić do wzdęć, oddawania gazów i biegunki. Przed ciążą miałam nadwagę. Czy teraz powinnam postarać się schudnąć? Utrzymanie zdrowej wagi ciała ma wiele korzyści dla zdrowia, ale w czasie ciąży utratę wagi się nie zaleca. Odradzamy także stosowanie różnych modnych diet w okresie ciąży. Zamiast tego najlepiej stosować się do porad dietetyków, np. na wideo numer 2 i 3, na temat tego, jak się regularnie odżywiać, aby osiągnąć stabilne stężenie glukozy we krwi. Dzięki temu Ty i Twoje dziecko będziecie mieć niezbędne w ciąży substancje odżywcze, które zapewnią Wam zdrowie. Jeśli po porodzie będziesz chciała schudnąć, służby zdrowia NHS GGT oferują całą gamę usług, które mogą Cię wesprzeć na drodze do osiągnięcia zdrowszej wagi ciała. Jeśli na początku ciąży Twój wskaźnik BMI przekraczał 25, około 6 miesiąca po porodzie służby zdrowia skontaktują się z Tobą, aby zaproponować Ci pomoc w zakresie odchudzania. Słyszałam, że od węglowodanów się tyje i że ludzie z cukrzycą nie powinni ich jeść. Czy powinnam ich unikać? Ludzie czasem martwią się, że węglowodany są tuczące, ale w porównaniu do tłuszczu gram węglowodanów zawiera mniej niż połowę kalorii, jakie występują w gramie tłuszczu. Węglowodany to jedna z podstawowych substancji odżywczych i wraz z witaminami, minerałami i błonnikiem stanowią główne źródło energii. Z tego powodu należy włączyć węglowodany do swojej diety. Choć wszystkie węglowodany zwiększają stężenie glukozy we krwi, w przypadku cukrzycy ciążowej zaleca się unikać jedynie prostych węglowodanów. Jeśli chodzi o wszystkie inne węglowodany, należy jedynie pamiętać, aby je spożywać tylko w niezbyt dużych ilościach. Nadmierne spożycie węglowodanów naraz doprowadzi do większego stężenia glukozy we krwi niż kilka mniejszych ilości rozłożonych w toku dnia. Rozłożenie spożycia węglowodanów na cały dzień pozwoli Ci zachować stabilne stężenie glukozy we krwi i zapewni stałe źródło energii. Ile węglowodanów powinnam spożywać? Jeśli pogryzasz między posiłkami, staraj się nie przekraczać 10 węglowodanów. Wideo numer 3 zawiera sugestie przekąsek wolnych od węglowodanów lub zawierających nie więcej niż 10 gram. Możesz też sprawdzać zawartość węglowodanów podaną na opakowaniach produktów spożywczych i napojów. Aby ustalić, czy dany produkt nadaje się na przekąskę, należy zwracać uwagę na wartość całkowitą węglowodanów zamiast na wartość, w tym cukry, podane na opakowaniu. W podanym przykładzie z informacji na opakowaniu chipsów dowiadujemy się, że zawiera ono 7,5 grama węglowodanów. Ponieważ jest to mniej niż 10 gram węglowodanów, wiemy, że możemy zjeść jedno opakowanie między posiłkami. Nie ma ustalonych zaleceń co do określonej ilości gramów węglowodanów w każdym posiłku, ale dobrym przewodnikiem będą tu informacje zawarte w wideo numer 3 na temat rozmiarów porcji mierzonych na dłoni, które pozwolą ocenić zalecaną wielkość danej porcji za pomocą dłoni. Analizowanie swoich wyników może Ci również pomóc ustalić odpowiednie dla siebie porcje węglowodanów. Wideo numer 3 wyjaśnia, jak prowadzić dziennik żywienia, nastrojów i stężenia glukozy we krwi, co pozwoli ustalić trendy w jedzeniu i jak się one przekładają na stężenie glukozy we krwi przy określonych posiłkach. Niekoniecznie trzeba włączyć węglowodany do każdego posiłku, ale zaleca się je spożywać w większości przypadków. Nie należy również zbytnio ograniczać spożycia węglowodanów. Jeśli drastycznie zredukujesz lub zupełnie wyeliminujesz węglowodany z diety, może być konieczne wprowadzenie lub zmiana leków, aby zapewnić odpowiednie stężenie glukozy we krwi. Włączenie lub zmiana leków może pomóc lepiej kontrolować stężenie glukozy we krwi, pozwalając Ci jednocześnie spożywać dostateczne ilości węglowodanów. Na czym polega łączenie?
Czy pomoże mi to kontrolować stężenie glukozy we krwi? Łączenie to zwrot, który dotyczy spożywania produktów o większej zawartości tłuszczu z węglowodanami. Tłuszcz spowalnia trawienie, więc łączenie go z węglowodanami wydaje się logiczne w celu spowolnienia tempa ich trawienia, a co za tym idzie wolniejszy wzrost stężenia glukozy we krwi. Nie zaleca się stosowania tych praktyk, choć być może w jakimś zakresie tak właśnie postępujesz. Porady na temat zdrowego żywienia zawarte w wideo numer 2 i 3 opisują korzyści płynące z mieszania różnych grup żywnościowych podczas codziennych posiłków, co zapewnia naturalne połączenie różnych źródeł tłuszczu i białka, a to hamuje tempo wchłaniania węglowodanów. Warto nadmienić, iż niektórzy ludzie radzą, aby wybierać produkty z dużą zawartością tłuszczy, ale my tego nie zalecamy. Odpowiednie ilości spożywanego tłuszczu można sobie zapewnić, stosując się do porad zawartych w treści poprzednich prezentacji, które zawierają zalecenia i sugestie dotyczące ograniczenia tłuszczy nasyconych i wybierania tłuszczy nienasyconych, które są lepsze dla zdrowia. Jeśli po posiłku jestem nadal głodna, czy muszę czekać co najmniej 2 godziny, zanim mogę coś zjeść? Jeśli pogryzasz między posiłkami, staraj się nie przekraczać 10 g węglowodanów. Jeśli jesz przed wykonaniem pomiarów 2 godziny po posiłku, najlepiej zaczekać z konsumpcją węglowodanów, aż zrobisz test. Zawsze jednak możesz zjeść coś bez węglowodanów, nawet przed testem, gdyż nie wpłynie to na stężenie glukozy we krwi. Wideo numer 3 zawiera sugestie przekąsek wolnych od węglowodanów lub zawierających nie więcej niż 10 g. Co powinnam robić, jeśli stężenie glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku jest podwyższone? Niektóre posiłki sprawiają, że stężenie glukozy we krwi jest właściwe, a przy innych jest ono zawyżone. Sugeruje to, że poziom węglowodanów w jednym posiłku jest właściwy, a w innych zbyt wysoki. Zastanów się, czy możesz ograniczyć porcje węglowodanów w posiłkach, które sprawiają, że stężenie glukozy we krwi jest zbyt wysokie. Pomoże Ci w tym dziennik żywienia, nastrojów i stężenia glukozy we krwi opisany w wideo numer 3. Kilka łyżek makaronu lub ryżu może mieć duże znaczenie. Przypomnij sobie informacje zawarte w wideo numer 3 na temat rozmiarów porcji mierzonych na dłoni, które pozwolą ocenić zalecaną ilość węglowodanów w każdym posiłku. Moja glikemia na czczo jest podwyższona, ale test po 2 godzinach po wieczornym posiłku poprzedniego dnia jest normalny. Czy jest to możliwe? Przyczyny zwiększonej glikemii na czczo mogą być różnorakie. Prowadzenie dziennika żywienia, nastrojów i stężenia glukozy we krwi może być wobec tego pomocne, a szczegóły znajdziesz na wideo numer 3. Tutaj podajemy kilka pomocnych wskazówek, jak ustalić przyczynę. Czy spożywasz jakieś potrawy lub napoje w nocy? Na przykład przekąska z węglowodanów lub szklanka mleka, które mogą zwiększyć stężenie glukozy we krwi. Jeśli tak, postaraj się zamiast tego wybierać wersje bezwęglowodanowe, na przykład białko, warzywa lub wodę. Czy spożywasz jakieś potrawy lub napoje z węglowodanami przed snem? Nawet jeśli stężenie glukozy we krwi po wieczornym posiłku jest właściwe, spożycie dodatkowych węglowodanów może później zwiększyć stężenie glukozy we krwi przed snem, z czego nawet nie zdajesz sobie sprawy, przez co glikemia na czczo następnego dnia rano jest podwyższona. Pomocne może być zmniejszenie węglowodanów przed snem. Jakąkolwiek przekąskę wybierzesz, upewnij się, że nie zawiera więcej niż 10 g węglowodanów. Mogą to być na przykład 2 krakersy z masłem, serem i pomidorem, 1 cienki tost z chleba posmarowany niskotłuszczowym smarowidłem lub serem topionym, patyczki warzywne z humusem, galaretka bezcukrowa, mały kubek dietetycznego jogurtu owocowego 125 ml, porcja owoców, a nawet omlet z szynką i grzybami z 1 małą grzanką lub bez. Dalsze sugestie co do przekąsek znajdziesz na wideo numer 3. Może potrzebujesz lekarstw albo zmiany leków, które już przyjmujesz. Organizm produkuje pewną ilość insuliny nawet wtedy, gdy nie jesz, dzięki czemu zachowuje stałe stężenie glukozy we krwi. Jeśli nie spożyłaś żadnych węglowodanów od wieczornego posiłku poprzedniego dnia, podwyższona glikemia na czczo prawdopodobnie nie jest spowodowana dietą. Być może insulina, jaką produkuje Twój organizm, nie jest w stanie kontrolować stężenia glukozy we krwi tak skutecznie jak kiedyś.
Wprowadzenie leków lub zmian do leków już przyjmowanych może rozwiązać ten problem, ale najlepiej omów to z pielęgniarką, która ustali, czy jest to konieczne. Moja dieta jest taka sama jak kilka tygodni temu, ale stężenie glukozy we krwi po posiłkach jest obecnie wyższe niż przedtem. Dlaczego tak jest i co powinnam z tym zrobić? To normalne, że w miarę rozwoju ciąży organizm staje się mniej wrażliwy na insulinę, co oznacza, że nie funkcjonuje tak skutecznie jak na początku ciąży. Możesz zauważyć podwyższone stężenie glukozy we krwi, nawet jeśli nie zmienisz sposobu odżywiania się. Jeśli możesz zmniejszyć porcję węglowodanów, spróbuj to zrobić i zobacz, czy pomoże. Możesz odwołać się do wykresu wideo numer 3 na temat rozmiarów porcji mierzonych na dłoni, które pozwolą ocenić zalecaną ilość węglowodanów w każdym posiłku. Co mogę jeść przy specjalnych okazjach? Aby zapewnić zdrowie sobie i dziecku w okresie ciąży, należy utrzymać stężenie glukozy we krwi na wymaganym poziomie. Ale ważne jest także, aby móc świętować i cieszyć się specjalnymi okazjami. Jeśli na przykład zbliżają się Twoje urodziny lub jesteś zaproszona na wesele, poczęstuj się jedzeniem z bufetu i zjedz kawałek ciasta. Proponujemy nie pochłaniać zbyt wielu węglowodanów naraz, a kawałek ciasta powinien być mały, aby ograniczyć jego wpływ na stężenie glukozy we krwi. Oczywiście podczas następnego pomiaru będziesz miała podwyższoną glukozę, ale przynajmniej będziesz wiedzieć dlaczego. Najważniejsze, żebyś dobrze się bawiła, a potem wrócisz do normalnej kontroli i utrzymania wyników na właściwym poziomie. Tu podajemy linki do przydatnych źródeł, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje. Tutaj podajemy adresy poczty elektronicznej do zespołu dietetyków specjalizujących się w diecie cukrowej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc w zakresie odżywiania się w przypadku cukrzycy ciążowej, korzystając z właściwego maila dla szpitala, w którym się leczysz. Na tym kończy się 5. i ostatnie wideo w serii na temat zdrowego żywienia w cukrzycy ciążowej. Program ten przygotował zespół dietetyków pracujących w służbie zdrowia NHS Greater Glasgow & Clyde. Możesz oglądać te prezentacje tak często, jak chcesz. Mamy nadzieję, że informacje, jakie przekazaliśmy, okażą się pomocne i życzymy zdrowego i przyjemnego przebiegu ciąży.